To co, lecimy? Jala. Cześć, tu Agata z kanału Izraelia. Bardzo podobał Wam się mój odcinek o podobieństwach w języku polskim i hebrajskim, więc stwierdziłam, że przygotuję coś dodatkowego. Tym razem nie będę porównywać do polskiego, tylko po prostu wymienię Wam najczęściej używane słówka w hebrajskim, najczęściej używane słówka, które możecie usłyszeć w Izraelu. I to nie będzie tak, że będę Wam tylko mówić o słówkach samych w sobie, ale też czasem napomknę o tym, jaki związek te słówka mają na przykład z kulturą izraelską, bo wiele tych słówek nie jest bez znaczenia. One mają jakieś powiązanie właśnie z kulturą życia w Izraelu. Zanim zacznę, mam dzisiaj nawet mój ulubiony kubek z piękną i bestią, który się bardzo spodobał jednej z widzek. M. Victoria, to jest nick tej widzki, więc serdecznie pozdrawiam. I nawet dzisiaj, jak robiłam sobie herbatę w tym kubku, to pomyślałam właśnie o niej, więc buziaki. Dobra, zaczynamy. Pierwsze słówko to jest słówko jala. Co śmieszne, to że to słówko jest słówkiem ogólnie arabskim, ale normalnie użytkuje się je także w języku hebrajskim w Izraelu i to jest naprawdę słówko, które ja słyszę nieraz kilkanaście, kilkadziesiąt razy dziennie w Izraelu. I to słówko tak się do mnie przyczepiło, że mam w zasadzie takie wrażenie, że jakbym teraz wróciła do Polski, mieszkać w Polsce, czy nawet przyjechałabym tam tylko na wakacje, to ciężko byłoby mi w ogóle tego słówka nie używać. Ono już się tak do mnie przylgnęło, że chyba nie mogłabym bez niego żyć. Jala ogólnie oznacza chodźmy, w takim sensie, że na przykład, nie wiem, ubieramy buty, ubieramy się, wychodzimy gdzieś na zewnątrz, no i mówimy do swojej koleżanki jala, idziemy, jala. Jala też oznacza, podobnie do kadima, bo kadima też oznacza idziemy, naprzód. Jala też oznacza coś takiego, taką aprobatę, czyli na przykład ktoś pyta, chcesz iść na imprezę, a ty odpowiadasz jala, czyli idziemy. Podoba mi się ten pomysł. Jest kolejne znaczenie, to takie, że wiele razy Izraelczycy używają jala jako pożegnania, czyli rozmawiają przez telefon i mówią do siebie jala bye. Ok, no to koniec rozmowy, cześć. I wtedy mówią jala bye. Tak samo mówią, jak wychodzą po prostu od kogoś. Jesteśmy w gościach, porozmawialiśmy, chcemy wyjść i wtedy mówimy ok, jala, czyli ok, jala, zbieramy się. Drugie słówko to slicha. I teraz przepraszam, jeśli mój akcent nie jest nawet zbliżony do tego, jaki powinien być akcent w języku hebrajskim, ale tak jak mówię, cały czas się uczę, więc ja mam problem w ogóle z tym het i hej, bo są tak jakby dwie literki H w hebrajskim i to het wymawia się z takim właśnie het. Ja tego nie potrafię zrobić niestety, to jest takie ch gardłowe. I slicha oznacza coś w stylu przepraszam, ale to nie jest raczej takie przepraszam jak coś bardzo złego zrobimy i chcemy przeprosić, tylko raczej takie delikatniejsze przepraszam. Na przykład wpadniemy na kogoś na ulicy i mówimy oj, slicha, przepraszam. Możemy tego słówka użyć w autobusie, jak chcemy przejść. Przeciskamy się przez tłum i mówimy slicha, czyli przepraszam, excuse me, tak jakbyśmy to po angielsku powiedzieli. Slicha też funkcjonuje, jak chcemy kogoś o coś zapytać, na przykład chcemy zapytać kogoś na ulicy, która jest godzina albo gdzie jest pobliska apteka, to zaczepiamy go właśnie w ten sposób, mówiąc slicha, przepraszam, gdzie jest apteka. To też nie jest tak, że Izraelczycy używają tego slicha tylko jako takiej formy grzecznościowej, bo często używają tego słówka tak bardzo przekornie. Jak się z kimś kłócą, to często mówią slicha, ta normali, przepraszam, a ty jesteś normalny. Normali to też znacie z mojego poprzedniego odcinka. No więc to nie jest do końca tylko grzecznościowe słówko. Beseder to jest takie kolejne słówko, które usłyszycie w Izraelu bardzo często w dużych ilościach. Oznacza ono ogólnie dobrze, a raczej w porządku. Nawet tak dosłownie tłumacząc, bo be oznacza w, a seder po hebrajsku to porządek, czyli w porządku. Beseder. I to jest odpowiedź, którą najczęściej usłyszycie z ust Izraelczyków na pytanie manishma. Manishma też już znacie, znaczy co słychać. To Izraelczyk odpowie z takim właśnie akcentem beseder, w porządku. I nawet jak nie jest w porządku, to i tak odpowie beseder, bo Izraelczycy właśnie a propos kultury nie są narodem narzekającym.
Oni też wychodzą z takiego założenia, że wszystko będzie dobrze, wszystko się ułoży, więc często też możecie usłyszeć "Iye beseder", będzie dobrze. I też nie zagłębiają się w jakieś takie małe problemy życia codziennego, tylko właśnie zbywają te problemy tym słówkiem beseder. Na przykład powiesz komuś: "O, klimatyzacja Ci się zepsuła w mieszkaniu", beseder. "O, masz dziurę w spodniach", beseder, w porządku, dziura, co tam? I właśnie adekwatnie do tego beseder też często mówi się na przykład alti dag albo alti dagi, jeżeli mówimy do kobiety, to oznacza nie martw się, nie przejmuj się, będzie wszystko ok. I jeszcze kolejnym takim słówkiem podobnym do beseder jest na przykład jofi. Bardzo lubię to słówko, wydaje mi się, że jest takie dźwięczne, ładne, krótkie. Jofi oznacza dobrze, na przykład, nie wiem, spotkajmy się o 19 dzisiaj w kawiarni, jofi. Okej, dobrze. I kolejnym fajnym słówkiem, też podobnym, jest sababa. Sababa oznacza ogólnie coś pomiędzy ok a super. Właśnie jak się z kimś umawiamy, że widzimy się wieczorem na imprezie czy coś, to się często kończy rozmowę właśnie sababa, w porządku, ok, fajnie, super, widzimy się. Szalom jest w hebrajskim powitaniem, czyli jak się witamy z kimś, to mówimy szalom, ale szalom samo w sobie, jakby to tak dosłownie przetłumaczyć, oznacza pokój. Czyli jak się witamy, to mówimy właśnie jakby także pokój, że chcemy zawrzeć z kimś pokój. Co więcej, szalom nie jest formalne, a mimo to na przykład raczej jak się widzimy ze znajomymi, to raczej powiemy im alan. To jest takie bardziej cześć. Szalom bardziej by było jak nasze polskie dzień dobry, chociaż też nie do końca, myślę, że jednak mniej formalne niż dzień dobry, ale bardziej niż właśnie alam, czyli hej, cześć. Jeśli właśnie chodzi o relacje między Izraelczykami, to przyjaciel po hebrajsku mówimy haver i to może nas troszkę zmylić, bo haver też oznacza chłopak, na przykład mój partner. Czyli jak powiem, że jestem w kinie ze swoim chłopakiem czy przyjacielem, to raczej bez kontekstu nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy mówię właśnie o przyjacielu, czy o chłopaku. Tak samo z dziewczyną. Havera to jest przyjaciółka, ale też może być moja dziewczyna. Chociaż w polskim też trochę to tak działa, bo dziewczyna sama w sobie oznacza dziewczynę, kobietę, a jak już powiemy moja dziewczyna, no to już jest partnerka, więc to też coś w tym stylu. Oprócz tego mamy na przykład achi. Ach oznacza brat i achi to znaczy mój bracie. I to pochodzi z ach sheli, brat mój, bo sheli to znaczy mój. I to jest taki skrót po prostu. Izraelczycy zamiast mówić na przykład ach sheli, mój brat, mój bracie, to mówią achi. I to jest też ciekawe, bo bardzo często Izraelczycy mówią do siebie właśnie bracie. I niezależnie od tego, czy to jest bliski znajomy, czy pan, który przyjdzie naprawić Ci internet do mieszkania, to będzie do Ciebie mówił achi, bracie. I to też jest takie fajne zaczepienie o kulturę izraelską, bo Izraelczycy są właśnie tacy bardzo solidarni. Oni się traktują jak bracia. Oni uważają, że wszyscy Izraelczycy, wszyscy Żydzi to jedna rodzina. Więc często właśnie mówią do siebie bracie i to właśnie wynika z tego, że mają takie bardzo braterskie relacje. Jeszcze a propos haver, oprócz tego, że to znaczy przyjaciel, to też tak jak achi na ulicy mówią do siebie przyjacielu. Czyli nie tylko mówią bracie, ale mówią też przyjacielu. Przechodzisz na ulicy i chcesz kogoś zaczepić, bo na przykład, nie wiem, ktoś coś się zgubił, wypadły mu klucze z kieszeni, więc mówisz do niego haver, przyjacielu, klucze Ci wypadły. Ani ohevet otcha, czyli kocham Cię, albo ani ohewotach, kiedy mężczyzna mówi do kobiety. I to ohew jest trochę takim słówkiem, za którym nie przepadam w hebrajskim, dlatego że jak mówię ani ohew, ohewet akurat w moim przypadku, bo jestem kobietą, to może znaczyć zarówno lubię, jak i kocham. Więc moim zdaniem przez to, że nie ma tutaj oddzielnego słówka na lubię i na kocham w hebrajskim, to słówko kocham traci trochę swoją magię, trochę traci na znaczeniu. Dlatego, że brakuje mi w hebrajskim takiego słówka, tak żeby właśnie móc wyrazić dobitnie, że ja coś albo kogoś kocham, a nie lubię tylko. Tak samo jest z jedzeniem, czy z jakimiś aktywnościami, na przykład ani ohevet yoga, kocham jogę albo lubię jogę. Tutaj jest duża różnica pomiędzy tym, czy lubisz jogę albo kochasz jogę. Jak chcesz na przykład powiedzieć lubię kawę, a na przykład chcesz powiedzieć kocham kawę, no to jak to powiesz? Ciężko to właśnie zróżnicować i to też moim zdaniem trochę psuje magię pomiędzy przyjaciółmi, a na przykład parami, które są w związkach. Bo jak się mówi do znajomych lubię Cię, uwielbiam Cię, to też im się mówi ohew, ohewet. I tak samo się mówi do swojej kobiety czy do swojego męża, więc wtedy mam wrażenie, że nie ma tego rozróżnienia, kto tutaj jest tą osobą, którą naprawdę kochamy. Oczywiście przyjaciela też możemy kochać, ale to słówko ohew oni często używają nawet do jakichś tam dalszych znajomych. Słówko toda
bardzo proste, toda oznacza dziękuję i z tego co się orientuję nie ma w hebrajskim tego rozróżnienia pomiędzy dzięki a dziękuję, tak jak w polskim dziękuję jest takie grzeczniejsze, dzięki jest takie raczej rzucone albo gdzieś tam powiedziane do kogoś znajomego, natomiast po hebrajsku to jest po prostu zawsze toda. Na toda możemy odpowiedzieć bevakasha, czyli proszę. I to właśnie jak komuś na przykład podajemy, jak kelnerka podaje Wam jedzenie w restauracji, to może Wam powiedzieć proszę, bevakasha. I bevakasha też oznacza poproszę, czyli na przykład maim bevakasha, wodę poproszę. Mishpacha oznacza rodzina. I dlaczego o tym słówku wspominam? Dlatego, że to jest bardzo ważne słówko dla Izraelczyków. Bardzo często je wymawiają, bardzo często usłyszycie Mishpacha sheli, moja rodzina. Też Izraelczycy często do osób, które nie są w ich rodzinie, mówią Ata mishpacha sheli, ty jesteś moją rodziną. I ja na przykład słyszę to od swoich teściów, jeszcze nie teściów, ale słyszę to od rodziców swojego partnera, że ja jestem właśnie już ich rodziną, at mishpacha, at be mishpacha, ty jesteś w rodzinie, więc to jest bardzo miłe. I Izraelczycy, tak jak już wspominałam we wcześniejszych odcinkach, bardzo pielęgnują, dbają o swoje relacje rodzinne, więc to słówko mishpacha jest dla nich jednym z najważniejszych i używają go na co dzień. Haim oznacza życie. I co jest interesujące w tym słówku, to to, że jak wznosimy na przykład toast, to mówimy lechaim, czyli za życie. Nie mówimy na zdrowie, tak jak w polskim, albo zdrowie, tylko mówimy lechaim, za życie. I bardzo ciekawa jest geneza, pochodzenie tego słowa, bo to nie jest bez znaczenia, dlaczego Żydzi właśnie używają tego zwrotu, kiedy na przykład wznoszą toast albo piją alkohol. Generalnie jest wiele wyjaśnień dla tego fenomenu, natomiast ja znalazłam takie dwa, które wydają mi się najciekawsze. Historia jest taka, że kiedyś Sanhedryn, czyli najwyższa żydowska instytucja religijna i sądownicza w starożytnej Judei, która składała się z 71 członków, zbierali się ci członkowie w Jerozolimie na wzgórzu świątynnym i tam podejmowali różnego rodzaju decyzje. I tam również odbywały się egzekucje skazańców. I kiedy dochodziło już właśnie do tej egzekucji, tych egzekucji było bardzo mało, to nie były jakieś częste sytuacje i były one bardzo trudne do podjęcia i do wykonania, więc kiedy już się zdarzały, to żeby jak najbardziej ulżyć skazańcowi w jego bólu zarówno psychicznym, jak i fizycznym podczas egzekucji, podawano mu często wino, żeby właśnie go trochę otępić, zrelaksować, żeby trochę otępić jego zmysły. I teraz Żydzi, kiedy właśnie słuchają tych historii, opowiadają te historie, to dlatego stwierdzili, że kiedy będą właśnie wznosili toast, na przykład z winem albo z jakimś innym alkoholem, to będą mówić lechaim, czyli za życie, a nie za śmierć. Czyli nie popieramy egzekucji, nie popieramy śmierci, zabijania kogoś, odbierania komuś życia, popieramy życie, pasję do życia, egzystencję, więc dlatego, kiedy właśnie wznoszą toast, to mówią lechaim, żeby pokazać taki trochę sprzeciw wobec tego, co działo się w przeszłości. Drugie wyjaśnienie, które znowu wiąże się bardzo z kulturą izraelską, za chwilkę Wam właśnie opowiem dlaczego, to jest to, że kiedy rabin Akiwa podawał swojemu synowi wino, powiedział jain vechaim, czyli jain, wino, haim, życie, wino i życie, na usta mędrców i na usta apostołów. I współczesne interpretacje tych słów są takie, że należy korzystać, używać alkoholu z umiarem, czyli alkohol sam w sobie może być czymś bardzo pozytywnym, należy się nim rozkoszować, natomiast w nadmiarze jest po prostu katastrofą. A propos katastrofy, katastrofa po polsku i po hebrajsku też znaczy to samo, to jest to samo słówko, więc nawoływano właśnie do takiego utrzymania umiaru w piciu alkoholu. I to jest bardzo, bardzo trafne z czasem właśnie jak na to patrzę, dlatego że Izraelczycy, naprawdę nigdy nie widziałam Izraelczyka tak prawdziwie pijanego. Oni jak wychodzą na jedno piwo, to wychodzą na jedno piwo. Autentycznie, to jest jedno piwo. Rzadko piją na przykład w domu. Nie jest tak, że oglądają telewizję i piją piwo czy wino. Raczej to jest na imprezach albo właśnie na spotkaniach towarzyskich. Nie spotkałam się też tutaj z tym, żeby był jakiś taki większy problem alkoholowy. Tak jak w niektórych krajach po prostu alkoholizm jest na niestety niepokojąco wysokim poziomie. Tak w Izraelu jest to bardzo, bardzo niski procent, bo Izraelczycy, oni po prostu umieją się bawić bez alkoholu. Oni naprawdę nie potrzebują żadnych trunków do tego, żeby się dobrze zabawić, tak jak widzieliście na przykład w moim odcinku o weselach, że oni naprawdę potrafią się bawić. Oni mają taką energię życiową w sobie, że nie potrzebują się pobudzać jakimiś dodatkowymi środkami. Safa.
Safa oznacza język, ale nie język, który mamy w buzi, tylko język na przykład angielski, niemiecki i tak dalej. I dlaczego wspominam to słówko? Dlaczego właściwie bardzo często słyszę to słówko w Izraelu? Dlatego, że w Izraelu jest bardzo wielu imigrantów. Są osoby, które przyjeżdżają z Ameryki, są też Polacy, nie jakoś specjalnie dużo, ale jest kilka tysięcy Polaków w Izraelu. Są na przykład Francuzi, mnóstwo Rosjan, więc bardzo często jak ja idę do lekarza, i jestem w stanie się dogadać po hebrajsku na takim podstawowym poziomie, no ale jednak rozmowa z lekarzem, no to już wymaga jakiejś takiej znajomości słownictwa medycznego, więc nie podejmuję się tego wyzwania. I wtedy na przykład jak mówię ani lo medaberet ivrit, czyli ja nie mówię po hebrajsku, to lekarz zazwyczaj albo recepcjonistka pytają mnie Eize safat medaberet, w jakim języku mówisz? Safa właśnie język. No i oni są właśnie przyzwyczajeni do tego, żeby zadawać to pytanie, bo to dla nich normalne, że ktoś nie mówi po hebrajsku. Tutaj jest tak dużo imigrantów i tak dużo Żydów, którzy przyjeżdżają do Izraela tutaj mieszkać, że to nie jest dla nich żadna nowość. Ciekawostką jest też to, że dni tygodnia po hebrajsku nie mają właściwie nazw, nazywają się po prostu tak jak liczby, czyli pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty dzień tygodnia. Czyli na przykład na niedzielę, bo w Izraelu w kalendarzu żydowskim niedziela jest tym pierwszym dniem tygodnia, nie poniedziałek, do czego wciąż nie mogę się przyzwyczaić, chociaż jestem tu już trochę. Więc niedziela to mówimy Yom Rishon. Rishon to oznacza pierwszy, a Yom oznacza dzień, czyli dzień pierwszy. Poniedziałek Yom Sheni, czyli Yom drugi, wtorek Yom Shlishi, Yom Rewi, środa, dzień czwarty, Yom Hamishi, Yom Shishi to jest piątek, czyli dzień szósty i siódmy dzień nie jest nazywany liczbą, tylko nazywa się szabat po prostu, bo to jest dzień szabatu, kiedy trzeba zaniechać wszelkich aktywności i po prostu odpoczywać. Jest szabat. Kolejne właśnie takie słówko pokazujące, jak Izraelczycy z lekkością podchodzą do życia, to jest ein ba'ya. Ba'ya oznacza problem, en oznacza nie ma, czyli nie ma problemu, ein ba'ya. Tak samo mówi się czasem shum ba'ya, shum oznacza nic, czyli jakby ten problem to jest nic. Natomiast jak na przykład dzieje się coś, co jest problematyczne, to mówią ze ba'ya, to jest problem. Boker tov oznacza dzień dobry, tyle że boker nie oznacza dzień, a oznacza poranek. Tov oznacza dobry, ok, czyli dobry poranek, dzień dobry. Natomiast laila tov, co mi się bardzo osobiście podoba, to jest dobranoc i laila oznacza noc. Dlaczego mi się podoba? Dlatego, że mój pies, który ze mną tutaj przyjechał z Polski, nazywa się Laila, ma już 10 lat, więc kiedy dawałam jej to imię, nie miałam w ogóle pojęcia, nie znałam nawet słówka po hebrajsku. Oprócz tego nigdy bym nie przypuszczała, że będę mieszkać w Izraelu, więc śmieję się, że po prostu przeznaczenie i chyba jak dawałam jej to imię, to już mój scenariusz na życie był napisany. Śmieszne, że to imię do niej w ogóle nie pasuje, bo ona ma biały włos, więc kompletnie nie pasuje do niej imię Noc, raczej dzień, jeśli już, bo jest jasna, jej sierść jest, jej włosy są jasne, no ale mniejsza o szczegóły. Żeby wyrazić zadowolenie, Izraelczycy bardzo często chwalą różne rzeczy i na przykład mówią meule, to znaczy super, meule, świetnie, albo mówią mecujan, fantastycznie, na przykład jak było wczoraj mecujan, było super, albo nie wiem, zdałam egzamin, mecujan, jafe też mówią. Jafe oznacza ogólnie pięknie, na przykład jak mówię i jafa, czyli ona jest piękna, ale tak samo oznacza pięknie, że o, zdała się egzamin, pięknie, kola kavod, czyli brawo. Kola kavod to łatwiej byłoby mi przetłumaczyć na angielski, bo znaczy tak jak well done, czyli dobrze zrobione, brawo. Natomiast bierze się stąd, że kavod oznacza szacunek, czyli cały szacunek. Kol, a kavod, cały szacunek Ci oddaję, tak Ci świetnie poszło. A na koniec ja Wam oddaję cały szacunek, kola kavod. Dziękuję, że obejrzeliście cały odcinek, to da. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zapraszam Was na kolejne buziaczki